Dziś zaprezentuję szybką wymianę żaróweczek podświetlających, panel klimatyzacji ręcznej w Renault Megane drugiej generacji. Procedura jest identyczna zarówno dla przedliftowych, jak i poliftowych egzemplarzy. Rozpoczynam od demontażu radioodtwarzacza. W przypadku wyposażenia akcesoryjnego postępuję zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, demontując także metalową półkieszeń montażową. Demontaż fabrycznego radioodtwarzacza wymaga za to użycia odpowiednich wyjmaków. Seria Tuner oraz Update List, tak jak w tym przypadku, wymaga wyjmaków podobnych do gwoździ. I te właśnie można tutaj awaryjnie zastosować. W przypadku systemu radionawigacji Carminat firmy Becker wymagane są nieco inne płaskie narzędzia. Zwalniam blokady i wysuwam urządzenie. Rozłączam wszystkie wtyki. W przypadku urządzenia Update List mam tutaj białą kostkę głośnikową, czarną zasilającą oraz żółtą dla sterowania z kierownicy oraz wyświetlacza. Opcjonalnie jest także niebieskie złącze zmieniacza CD oraz zielone uniwersalnego wejścia małej częstotliwości, jeżeli Wasz pojazd posiada takie wyposażenie. Na koniec odłączam złącze ISO anteny odbiornika radiowego i urządzenie jest uwolnione. Jeżeli na wyposażeniu znajduje się zmieniacz płyt kompaktowych, to także go demontuję, wykorzystując w tym celu płaskie, dedykowane wyjmaki. Przy użyciu Torxa 20 odkręcam dwa wkręty mocujące górną część ramki centralnej, obecne wewnątrz komory radioodtwarzacza. Następnie demontuję zaślepkę złącza diagnostycznego i odkręcam kolejne dwa wkręty mocujące dolną część ramki. Teraz mogę już delikatnie wypiąć cały plastik z zaczepów i odchylić go, aby uzyskać dostęp do panelu regulacji nawiewu. Do tej operacji nie ma konieczności odłączania czytnika kart, przycisku start oraz pozostałych urządzeń, a wręcz jest to niewskazane, ponieważ rozłączenie tych połączeń spowoduje zapisanie błędów w module UCH, jeżeli nie odłączyliście akumulatora przed całą operacją. Jeżeli macie interfejs Clip pod ręką, to oczywiście nie ma problemu. Błędy te nie unieruchamiają samochodu, ale pozostają zapisane w pamięci sterownika, co zaburza porządek przy ewentualnej przyszłej diagnostyce. Ja odłączyłem całość, aby pokazać Wam ramkę od drugiej strony. Jest ona przytrzymywana przez 4 metalowe elementy rozporowe. 2 po środku i 2 u góry. Wyjmując ramkę, pamiętajcie o tych punktach, pociągając w taki sposób, aby niczego nie połamać. Teraz mogę już odkręcić 2 wkręty mocujące panel klimatyzacji. Tutaj także Torx 20. Zwalniam plastikowe zaczepy, a następnie obracam całość odpowiednio manewrując, tak aby niczego nie porysować. Panel jest podświetlany za pomocą 2 bezsokołowych całoszklanych żarówek o mocy 1,2 W. Oznaczenie T5 lub W1,2W w zależności od producenta. Używając szczypiec przekręcam i demontuję oprawkę, a następnie wyjmuję z niej żaróweczkę. Dla bezpieczeństwa, a zarazem wygody do tej operacji polecam grube gumowe rękawice. Uzbrajam oprawkę w nową sztukę i montuję ponownie w panelu. Polecam Wam profilaktycznie wymienić także drugą żaróweczkę mimo jej sprawności, gdyż dostęp, jak to zwykle w przypadku Renault bywa, nie jest nadzwyczajny. Przed złożeniem całości kontroluję sprawność podświetlenia, załączając światła pozycyjne. Sprawdzam także ułożenie linek sterujących klapami mieszacza, rozdziału powietrza oraz recyrkulacji. Montuję całość w kolejności odwrotnej do demontażu. Myślę, że nie wymaga to dodatkowego komentarza. Jeżeli posiadacie fabryczny radioodtwarzacz, to konieczne będzie wprowadzenie kodu podczas pierwszego uruchomienia. Całość trwa maksymalnie 15 minut. Tradycyjnie polecam Wam zajrzeć również do Laguna Fana oraz Rysiuncia. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.